tym odcinku wyprzedzi mnie wiatr. Niesamowicie się zmienił krajobraz po wczorajszym dniu. Dzisiaj dzień takiej Patagonii większych przestrzeni. Jeszcze są wzgórza oczywiście, ale porośnięte trawą, nie porośnięte gęstym, deszczowym lasem. Taka sceneria bardziej mi znana, której w podobnych miejscach już byłem. A wczorajsza droga to takimi drogami to jeszcze nie jechałem, jest taki las. Ta droga południowa naprawdę jest warta przejechania. Mimo że sporo ludzi tu jeździ, sporo turystów, i tak jest mimo wszystko warta każdego kilometra spędzonego na tej drodze. Docieram do krętego fragmentu o nazwie Cuesta del Diablo, Wzgórze Diabła. Droga przecina Park Narodowy Cerro Castillo, czyli Park Góry Castillo w Cordillera Castillo. Jest to kolejny wspaniały punkt chilijskiej drogi południowej. No nie! Nie mogę. Mam tak jechać 70 km. Mam nadzieję naprawdę, że tak do końca nie będzie tej trasy. Bo już 25 km jadę tym szutrem i mogę ujechać. Naprawdę mam dosyć szutrów. Zdecydowanie dosyć szutrów. Piękna była trasa, ale ostatnie 100 km nie na malucha. Nie na malucha zdecydowanie. No mam dosyć. O, tu jest jakaś restauracja, zobaczmy. Casa Brucha. Dużo ludzi tam siedzi. Ładnie pachnie. Zobaczymy. Tradycyjnie dobrze karmię operatora. Operator w własnej osobie. Tutaj, proszę. Naje się takim specjałem. Pescado, czyli fish, ryba w jakimś sosie i na deser frytki z piwem. W Puerto Rio Tranquilo zatrzymałem się na nocleg. Miasto leży nad największym w Patagonii jeziorem General Carrera, którego mniejsza część znajduje się w Argentynie. Tam jest ono nazywane Lago Buenos Aires. Dzień dobry. Któregoś tam dnia podróży, już nie pamiętam który. Będę wyjeżdżał z Puerto Rio Tranquilo. Miałem tutaj się udać łodzią na zwiedzanie jaskiń marmurowych. Taki highlight tutaj tego miejsca. Piękne miejsce. Piękne jaskinie z tego co widać po zdjęciach. No niestety wiatr jest zbyt mocny, fale są zbyt duże i łodzie nie pływają, więc także ominęła mnie ta przyjemność. Ale mimo tego i tak pobyt był tutaj przyjemny, fajny. No widoki niesamowite, no zobaczcie sami. Co zrobić? Jadę dalej. Dzisiaj może wjadę do Argentyny. Albo gdzieś tam się zatrzymam pod granicą z Argentyną. Odpalamy maszynę i jedziemy. Wracamy na Tareczkę. Widoki są wspaniałe. Trzeba przyznać, że ta droga, kurczę, to jest jedną ze wspanialszych, których jechałem. Do tej Tarki, tego buszu.
w znacznych odcinkach trasy. Droga robi wrażenie i przejechanie jej daje ogromną satysfakcję. Także pewnie będzie trzeba wrócić na drogę południową w Chile z moimi dzieciakami i z Anną, bo ich mi tutaj najbardziej brakuje. Właściwie chciałbym, żeby byli teraz tutaj ze mną, dzielili tą trasę razem ze mną, żebym ja mógł się dzielić tą drogą z nimi. Tutaj w tym miejscu kończy się moja przygoda z Carretera Austral, z tą drogą. Skręcam w lewo w kierunku granicy z Argentyną. Przejechałem 1000 km tą drogą południową. Coś niesamowitego przez te niektóre fragmenty tej drogi przejechać. Naprawdę highlight drogowych przygód w ogóle jakichkolwiek miałem w swoim życiu. Na pożegnanie tej trasy nalepię sobie nalepeczkę, no i jedziemy w stronę Argentyny. Zatrzymałem się w miasteczku pierwszym tutaj, na drodze do Argentyny. Bo tutaj takie muzeum się znajduje. Widziałem na znaku. Jakaś Galeria de Arte Nahuelpichi, poświęcona lokalnym ludom. Więc pójdę zobaczyć, co tam jest. Hola. Hola. How are you? Good, bien? ¿De bien? No, no inglés, No inglés, no Spanish. no Spanish. Okay. ¿Va viajando? Sí, viajando ¿Desde? de San Antonio, ¿Ah? puerto de San Antonio, a Ushuaia. Oh. Sí. ¿Cuántos días ya? ¿Cuánto tiempo? 1 month. Un mes. Mm-hmm. 1 month. Yeah. And, Esto, mm-hmm. galería Yeah. temática, Mm-hmm. Nahuel Pichi. Pichi, no Pichi. Nahuel Nahuel Pichi. Pichi. Okay. Tigre Mm-hmm. pequeño. Ajá. Y allá al otro lado, museo, Mm-hmm. habitantes de Puerto Guadal. Mm-hmm. Al otro lado. Este es galería, Mm-hmm. museo. Galeria Museo. Okay. Okay, sí. So, Pueblo originario. original photos, huh? Aquí in area? Mm-hmm. Antofagasta, Mm-hmm. Antofagasta hasta Tierra del Fuego. Ah, okay. Antofagasta, Tierra del Ujú. Fuego. Mm-hmm. ¿Cuántos años fotos? Ah, okay. Okay, I see. 1882 Ajá. Ajá. está como la hasta Ah, interesante. Okay. zoológico humano, Mm-hmm. Oh. Okay. zoológico humano, exterminio, matanza, Ajá.
¿Rituales? ¿Rituales? Sí. Ese. Rituales. Muy interesante. Eso es como prácticamente esta parte. Ok. Tótem mapuche. Mapuche. Sí. El mapuche visitó México, Yeah. los aztecas. Oh, okay. Really? Sí. Oh, wow. Sí. Okay. Visitaron los aztecas. Y esta es como parte de la visita a los aztecas, pero no les gustó. Al mapuche no le agradó la forma, el estilo de vida que tenía el azteca. Porque el azteca tenía reglas, tenía gobierno, tenía prohibiciones. Y el mapuche no tenía nada. Okay. Era más libre. Yeah. Ha! Mój fantastyczny hiszpański pozwolił mi dowiedzieć się, że ludzie Mapuche odwiedzili Azteków w Meksyku. Nie spodobał im się ich styl życia. Mapuche to ludzie, u których zatrzymałem się w Melipełko. Są bardzo interesujący. Na przykład oparli się Inkom i później hiszpańskim konkwistadorom. Ta historia znajdzie się w mojej książce. Teraz jedźmy dalej. Przed nami jeszcze kawał drogi wzdłuż Lago General Carrera. Piękne widoki, ale szczerze już mam dosyć tej drogi. Już odliczam kilometry. Zostało jeszcze 50. Nie, naprawdę mam dosyć szutrów. Tarki, kamieni i tego pyłu strasznego. Maluch zresztą też. Mam nadzieję, że w Argentynie uraczy mnie piękny asfalt, który będzie się ciągnął i będę sobie ładnie, gładko jechał na południe. Wyjechałem na górę. Powietrza! Powietrza! Wiatr normalnie jest szybszy ode mnie pod tą górę. Ten pył! Jezu, jak to jest sucho. Asfalt. O, ale się cieszę. O, jak miło na tym asfalcie. O, jak miło. Zbliżam się do granicznego miasteczka Chile Chico i tam zostanę na noc. Chciałem spać na dziko gdzieś tutaj po drodze, nawet wypatrzyłem jedno miejsce, ale mam dosyć, muszę się wykąpać. Chile Chico! Dzień dobry. Dzisiaj dzień smarowania zwrotnic. Jesteśmy w Chile Chico, tuż przed granicą z Argentyną i mam nadzieję wjechać do Argentyny. Cieszę się, że zbieżność trzyma w ostatnim ustawianiu, więc nie będę ustawiał dzisiaj zbieżności, tak jak planowałem. Przesmaruję tylko zwrotnicę. Jedna już zrobiona, teraz czas na drugą. Dojedźmy do tej granicy.
Puśćmy Chileciko. Sympatyczne miasteczko, muszę powiedzieć. Tutaj fajnie. Dość tak schludnie tutaj wszystko wygląda. Czyste miasteczko, zadbane. Jedziemy do Argentyny. Argentyna, Argentyna. Ale miło mnie poinformować, że po raz któryś z rzędu, trzeci raz pokonaliśmy Andy podczas tej podróży. Już 3 razy przejeżdżaliśmy z jednej strony Andów na drugą stronę. Brawo, Malu! Bestia, normalnie bestia. Hola. Opening door, Yeah. algún tipo de fruits. Fruits? No fruits. Engine. Bro. Bienvenidos Argentina. Jak to mówię. Drogę mi zamknęli? Hello. Acostado. ¿Qué hora? Tiene que ir por el río. Ajá, Por esta que vino, ajá, la primera entrada, ajá. le da todo derecho. ¿Qué? Se va a topar con otra entrada, bien hasta el final, Mhm, se va a topar con otra entrada, mano derecha, mhm, doble, de ahí le da todo derecho y mhm. se va a encontrar con el río. Okay, Y ahí cruza el río y entra al pueblo. okay. Gracias. Ajajaj, no to się zaczyna. Gdzieś tam rzekę trzeba przejechać. Przekroczyć. Rzeka pokonana. A po lewej to samo jezioro, które towarzyszy mi już od długiego czasu. Hola, buenas. Ah, yes, yes. Okay, no problem, I can go. Me, de Polonia. Sí, de Oh, Polonia es. Yeah, ¡Ah! ¿Y se vino en el auto? Ah, sí, sí. No gasta nada. Económico. Económico, sí, sí, pequeño. No, qué Yeah. lindo. Bueno, Bueno, hasta chao. luego. A, no to na dobre jesteśmy w Argentynie. Ale drugi raz już jesteś w Argentynie. No i przede mną za 55 km słynna droga Malubu. Słynna droga, Ruta 40, czyli 40, miejska 40, która ciągnie się przez cały kraj wzdłuż Argentyny. I my pojedziemy sporym kawałkiem tej drogi. Jedną słynną drogę w Ameryce Południowej zaliczyłeś. Drogę południową, Carretera Austral w Chile. Teraz przed tobą 40. Argentyńska 40. Która będzie nam towarzyszyć przez wiele kilometrów na południe i później wiele kilometrów, jeszcze więcej kilometrów na północ. Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie, stary. Naprawdę. No to jestem na 40. Jechałem na drogę numer 40, proszę Państwa. Gdzie wiatr dmucha z całej siły. Co za zmiana krajobrazu w porównaniu do Chile.
ta część Patagonii nie jest tak płaska jak kazachski step. Wow, ale są stwory fajne. Proszę bardzo. 4 sobie łażą przy drodze. Tutaj droga 40 to wielkie pustkowie. Mały ruch samochodowy, braki paliwa i ten ogromny wiatr. Po 140 km słynnej 40 zjazd do małej, liczącej zaledwie 18 mieszkańców mieściny Bajo Caracoles. Jest tu stacja benzynowa, bez paliwa oczywiście, mały hotel, bez wolnego miejsca i kawałek dalej pensjonat, gdzie spróbuję swojego szczęścia na nocleg i osłonę przed wiatrem. Tu jest jakiś hostel, proszę bardzo. Moja żona by tu nie nocowała. Pomyślałaby, że to jest prosto wzięte z filmu Chainsaw Massacre. No zobaczmy, co tu się dzieje. No trochę jest jak z Chainsaw Massacre. Pierwsze wrażenia takie średnie, ale na co? Raz kozie śmierć. Mały update'cik. Wycofałem się z hostelu niczym z filmu Chainsaw Massacre. No jakieś strasznie niemiłe było tam towarzystwo. Nie czułem tam przyjaznego nastawienia. Poza tym sobie zażyczono 200 zł za obskurny pokój. No cena masakryczna jak na taką dziurę, naprawdę. Także wycofałem się w głąb stepu patagońskiego. Jedyne takie miejsce właściwie, a za daleko też nie chciałem jechać. No i miejsce fajne, tyle że obok wysypiska śmieci jakiegoś kurde tu dzikiego. Leży pełno śmieci, jakichś szkieletów zwierząt. Mam nadzieję, że nie ludzi. Kto wie, może wynoszą tam z tamtego hostelu tutaj zwłoki. Kto wie, no nie żartuję oczywiście. No, ale także no urok tego miejsca no psuje to dzikie wysypisko śmieci niestety. No co zrobić, no. Także dobranoc. Wiatr niestety nie pozwolił się wyspać. Za to patagoński świt wart jest nieprzespanej nocy. Dzisiaj, jak maluch pozwoli, chciałbym dotrzeć do hostelu w Tres Lagos, do którego mamy ponad 400 km. Ale wieje straszliwie. To prosto w dziób, nie mogę ujechać. Normalnie nie mogę ujechać, no. Jadę na trzecim biegu pod ten wiatr. Tak wieje niesamowicie, naprawdę, bo taki wiatr jeszcze nie jechałem nigdy w życiu. Dobra, jedźmy. 60 na godzinę, 65, czwóreczka. No nie mogę ujechać, nie? Nie mogę się rozpędzić. Dawaj, maluch! Dawaj, bestia! No, równo 50 na godzinę jadę. Szybciej się nie da. Na trzecim biegu. Jazda pod wiatr. To nie jedyne zmartwienie dla zielonej bestii. No niestety. Fine de pavimento. Kurde, ale kamienie, no.
Sorry, malucho. Dasz radę, dasz radę. Musisz dać radę. Dotarliśmy do znanego fragmentu 40. Los Maltidos 73. W wolnym tłumaczeniu przeklęte 73. Zapowiadają się 73 km wielkiej męczarni. Pierwsze 20 km było najgorsze. Tarka i kamienie. Teraz tak jest w kratkę. Teraz kamienie, jest gładko. Według moich obliczeń jeszcze 20 km tej motęgi. Przejechałem 70 km i kurde, końca nie widać tej drogi, no. Wieloma drogami z bestią przejechaliśmy, pewnie nawet bardziej wymagającymi, cięższymi niż ta, którą jadę teraz. Ale muszę stwierdzić, że moja tolerancja niestety na taką jazdę znacząco się zmniejszyła. Chyba się robię za stary na takie przygody. No gdzie jest koniec? Bo nie widać go nigdzie na horyzoncie. Ha! Co ja tam widzę? Ohoho! Asfalt! Asfalt! Jest asfalcik, maluchu kochany. Przejechaliśmy już prawie jeszcze 100 metrów. Wow! Jest asfalcik. Oj, jak się cieszę. Jak się cieszę. Aha! Małe zwycięstwo! Przeżyliśmy, mam nadzieję, że bez strat. Pokażę Ci później. Widać miasteczko. Mam nadzieję, że będzie miejsce do spania, bo już nie chce mi się szukać gdzieś tutaj na dziko znowu. Chodź tutaj, ładnie się zrobiło, naprawdę. W takich momentach, przy takim świetle, w takiej fajnej drodze, w takiej scenerii zaczynam żałować, bolewać, że nie udało mi się zabrać ekipy filmowej. Mogłaby teraz to filmować, gdy ja się śpieszę, żeby znaleźć nocleg. Hola. Hostel? Una habitación para una persona? Una persona sola, ¿sí? Perfecto. Solo, sí. Fiat. El Fiat 147, Yeah, sí. muy bonito. Oh, you know, huh? Por aquí. Ale się cieszę. Ale się cieszę, że do łóżka trafię. Na czwórce nie mogę jechać. Masakra. Nigdy nie jechałem maluchem przy takim wietrze, naprawdę.